niezwykłe dla mnie było realizowanie warsztatów kombinacji muzykoterapii i Wendo w szpitalu. To były jakieś dla mnie takie szczególne warsztaty, zwłaszcza, właściwie one programowo nie były jakieś niezwykłe, chociaż to i tak sam proces tworzenia tych warsztatów był dla mnie bardzo ciekawy i niezwykle dużo się nauczyłam i wzięłam dla siebie z tego procesu samego przygotowywania tego programu, gdzie miksowałyśmy metodę. Natomiast niezwykle jakieś takie dla mnie osobiście wspierające i wzmacniające dla mnie jako dla trenerki były te momenty, kiedy przyjeżdżałyśmy do szpitala, a uczestniczki poprzednich warsztatów już na nas czekały, pozdrawiały nas i mówiły, jak to po prostu dużo im dałyśmy. Albo był taki moment w trakcie jednego z warsztatów, kiedy miałyśmy kolejną grupę, a uczestniczka z poprzedniego warsztatu dzień wcześniej czekała przy sali, licząc na to, że może ktoś nie przyjdzie i ona będzie mogła wejść. I tak bardzo ona chciała wejść. Niestety wszystkie osoby przyszły i nie było takiej możliwości, bo po prostu te grupy były tak podzielone, żeby każda z osób będących na oddziale mogła uczestniczyć w jednej z nich. I też rozmowy z uczestniczkami w przerwach dawały mi bardzo dużo wsparcia, takiego poczucia, że to, co zrobiłyśmy, ma ogromny sens, a przede wszystkim dla nich miało to ogromną wartość. Pamiętam, jak jedna z uczestniczek w trakcie przerwy popołudniowej w ogrodzie przy szpitalu powiedziała: chodź, ja ci coś przeczytam. I przeczytała mi swój dziennik, który terapeutki prosiły, żeby one prowadziły codziennie. I ona tam na całej stronie opisała wrażenia z warsztatów i co z tego jej się przyda, jak wyjdzie z oddziału i będzie szukała pracy, i co z tego ona użyje i jak dużo jej to dało poczucia pewności siebie. I jak sobie myślę czasami o swojej pracy, to często wracam do tego wspomnienia, do tego doświadczenia, do tej rozmowy, bo najczęściej po prostu to, co mnie wzmacnia w mojej pracy, to są osoby, które mi mówią, co im to dało. I też pamiętam twarze uczestniczek, jak one były zadowolone, szczęśliwe, wzmocnione, ale w takim sensie, że też czasami zrelaksowane. Każda z nich wzięła sobie coś innego i każda inaczej o tym mówiła, ale też ta ekscytacja, jak dotykały instrumentów, albo jak mogły na przykład zagrać na pianinie w trakcie tego zmiksowanego naszego warsztatu, a potem używać swojego głosu, który używały zarówno w muzykoterapii, jak i w Wendo. To było coś absolutnie dla mnie niezwykłego. Ta radość, ta taka dziecięca ekscytacja, ale też takie bardzo silne zadowolenie z tego momentu, w jakim wszystkie jesteśmy, które widziałam w oczach uczestniczek. To jest coś, co absolutnie po prostu zostanie ze mną na zawsze. Jeśli chodzi o ważne momenty w terapii czy warsztatach na temat terapii, to zawsze ważnymi momentami są te, w których widzimy, że muzyka działa. Muzyka w terapii działa. Prowadzi nas do nowych odkryć, do nowych zmian. I widziałyśmy to w trakcie tego projektu. Ale ten projekt był szczególny ze względu na uczestniczki, edukatorki, które przyjechały z różnych części świata, różnych kultur. I dla mnie takim najważniejszym momentem i najważniejszą nauką było poznawanie perspektyw, które są nie moje i dla mnie nie do wyobrażenia. Z moim doświadczeniem, z moją historią, moim pochodzeniem. Takie otwieranie się na doświadczenia innych osób, słuchanie ich historii, słuchanie ich obaw, słuchanie o ich pasjach, które mogą być uwarunkowane kulturowo czy rasowo, jest bardzo ważne, ponieważ pozwala mi wyobrazić sobie to, w czym nie uczestniczę, w czym mogłabym nigdy nie uczestniczyć, gdyby nie ich opowieści. Więc takie pośrednie uczestniczenie albo słuchanie o kulturach innych osób jest ogromnym zasobem, który wynoszę i mam nadzieję zgłębiać po tych warsztatach
ponieważ pozwala mi sobie wyobrażać potencjalne trudności, ale też potencjalne możliwości pracy właśnie z wielokulturowymi grupami. Także to jest ogromne odkrycie, jak kultura, jak pochodzenie, jak rasa czy status społeczny może warunkować nasze podejście do terapii, do natury, do muzyki, do rozwoju i społeczeństwa, życia w społeczeństwie.